Dzień dobry moi drodzy, witajcie po raz kolejny. I wreszcie mamy piękny, słoneczny dzień. Po tylu dniach niepogody wreszcie mamy znowu ładnie, bo potrzebowaliśmy tego słonecznego dnia. Zobaczcie, jakie zmiany tutaj u nas są. A na pogodę tak bardzo się cieszę, bo wreszcie mamy okazję skosić naszą długą trawę. Także będziemy dzisiaj testować nowy robot koszący Mamotion. Tak, wiem, kolejny robot u nas, ale moi drodzy, my mamy taki ogród, taką trawę, że mam wrażenie, że nasz ogród stał się takim laboratorium, takim studiem doświadczalnym dla tych wszystkich robotów. No i czemu nie? Bo trawa, którą tutaj zaraz zobaczycie, łącznie ze wszystkim, z mleczem, ze wszystkim, po prostu wymaga naprawdę jakiejś specjalnej chyba roboty i specjalnej maszyny i troszeczkę powiem Wam, że zaczynam się zastanawiać, bo chyba tak długiej trawy to jeszcze nie mieliśmy, Radosław, nie? No, padało strasznie ostatnio. Ale naprawdę, padało strasznie, było strasznie, także jestem ciekawa, jak w tak prawdziwych warunkach sprawdzi się nam robot koszący. Dzisiaj będziemy próbowali Yuka Mini 2 i jest tu kosiarka, która nie będzie wymagała od nas ustawiania tej anteny. Ten model tego nie potrzebuje, także to jest super. Dobra, to jest ponoć tak proste, że chcę to zrobić sama. Co jest fajne, mamy wszystkie narzędzia, czyli łącznie ze śrubokrętem. To jest stacja dokująca, szybciutko to musimy tutaj nałożyć. Klikamy. To już jest gotowe. Bazę możecie sobie wiercić, że tak powiem, do ziemi za pomocą takich śrubek, także będzie ona sobie stała w miejscu. Tutaj na panelu sterującym mamy oczywiście wysokość trawy, którą możecie sterować tutaj sobie manualnie. Tutaj domek, czyli stacja dokująca, start, wyłącz oraz przycisk bezpieczeństwa, emergency. Jeżeli chcecie ją natychmiast zatrzymać, to po prostu to naciskacie. No i super, bo przechodzi do Was prawie że w pełni naładowana. Kosiarka jest już podłączona i mamy tutaj taką opcję Create Map, czyli robimy tą mapę. Mamy tutaj opcję Auto Mapping albo mamy opcję Manual Mapping. On się tutaj teraz, że tak powiem, rozeznaje w terenie nam. Zobaczcie, jaką mamy tą trawę, aż podskakuje biedak. No, ale my zawsze mówimy, że tutaj mamy najróżniejsze pagórki i on sobie musi z tym poradzić, no bo nie ma wyjścia. I on Wam oczywiście zjedzie z asfaltu czy z jakichś płytek na trawkę i on będzie sobie dalej kosił tam, gdzie powinien kosić. Także to jest fajne, można też zaznaczyć kilka różnych trawników, jeżeli macie na przykład z tyłu ogrodu jeden trawnik, później macie coś tam przedzielone i macie drugi trawnik, jak najbardziej to można zrobić, on sobie z jednego pojedzie na drugi, bez żadnego problemu. A tam zobaczcie, jak żeśmy maliny ogrodzili, Radek ogrodził maliny, no bo ten szkodnik nam tutaj wchodzi i wpieprza maliny. Bez kratki na razie, i na tym zrobimy siatkę chyba przed czasem, no bo powiem Wam, że po prostu szok. Ostatnio ja go złapałam, jak tam tutaj śliwkę chciał kosić. Piękny jest. Powiem Wam, że będzie tutaj dosyć ciężko, bo zobaczcie, no mówię, lało, cały czas nie mieliśmy tego jak zrobić. No zobaczcie, jak tutaj wygląda. Tu są takie konkretne kępy trawników. On niech sobie tutaj wyznacza teren, a my idziemy zobaczyć, co tam w szklarni piszczy. Jezu, jak tu ciepła. 28 stopni. Radek mówi, że wczoraj przyszedł w nocy i tu był gdzieś jeden wielki ślimak. No ale to widać, że patrzcie, są ślimacze ślady. No trudno, no zobaczymy, co się da tutaj zrobić. Jeśli chodzi o trawę, ustawia się manualnie. Musicie nacisnąć śladu i zrobimy na 45. Przy tak wysokiej trawie. Dobra, niechaj będzie. Ruszaj i działaj. Teraz udaję się do swojego miejsca startowego.
Może 4,5 to troszeczkę za wysoka, no ale sami zobaczcie, to już po prostu już widać tą różnicę. Jak to po prostu tak działa w ten sposób? No naprawdę nie mogę się nadziwić. I robi sobie paseczki, widzicie? A później jeszcze jak kończy, to na koniec jedzie właśnie na krawędziach. Jeszcze raz taki rzut na trawnik, jak to wygląda z tymi wszystkimi kępami, z moim czyściuleczkiem oczywiście i zobaczymy później, jak to będzie wyglądało. No ale ja już wiem, że skoszenie trawy w ogrodzie to już jest połowa sukcesu. To już jest wielka, wielka różnica. Co nie, Czesiulu? A ja widzę, co ty kosisz. Zobaczcie zobaczcie na tego małego drania. Wszystkie drzewa nam ucina. Wszystkie drzewa. To jest kamelia. Co, Czesiula, wąchasz? To pani stawia przeszkody. Zobaczmy, jak to będzie tutaj z omijaniem przedmiotów. Postawiłam to nagle. Okej, omija. Zawsze to jakoś mnie tak troszeczkę stresuje, nie wiem czemu. To, tak jak mówiłam, ominęło i po usunięciu wraca i kosi właśnie to miejsce, gdzie stała doniczka. To jest tak mądre urządzenie. Mamy kamerę 360, która nam obejmuje aż 60 m2 dookoła i ona jest tak precyzyjna, że przy przedmiotach zatrzymuje się z precyzją, czy omija przedmioty z precyzją do 2 cm. 2 cm na taką maszynę to tak naprawdę jest tyle. Także no powiem Wam, że jest to na maksa inteligentne. On u nas też się zawiesza czasami tam na pieńku, ale Radek ustawił, że jak się zawiesi, to ma sam ruszać. I sam rusza. Nie trzeba wstawać, nie trzeba jego ściągać. I zobaczcie, to jest właśnie to szybkie koszenie. Zobaczcie też, jak jest cicho. No i patrzcie na te trawy, jakie tam są. Takie same trawy wysokie były tutaj, takie babole wielkie. No i patrzcie też właśnie, jak tutaj wielkie mamy nierówności. On tutaj skacze jak na resorach. Zobaczmy, bo to jest fajna opcja. Widzicie, tam mamy taki duży pieniek. No zjechał sobie. Ja tutaj na takich robotach widzę, jak technika ogólnie idzie do przodu. Tak więc on Wam wykosi do 1600 m2 dziennie. Na jednej baterii działa 125 minut, także wydaje mi się to, że bardzo dużo. No i bateria też bardzo szybko się ładuje. Jesteśmy już tutaj przy końcówce i ja Wam muszę powiedzieć, że ja niestety nie mam Wam jak w ogrodzie pokazać, jak on tak bardzo kosi przy granicach, no bo po prostu ja nie mam takich granic. No ale zobaczcie, tutaj sobie zaznaczyło, że jest wyższa trawa i tam po prostu to są kwiaty i tam po prostu zrobił to jako granicę. Tutaj tak samo mam wyższe trawy i też to zrobił jako granicę. I tutaj przy tych liściach tak samo, także kiedyś jak będę miała takie granice, jak wreszcie zrobię ten ogród, to musimy to właśnie zrobić jeszcze raz ten test, jak to wygląda, no bo no niestety nie mam możliwości Wam pokazać, bo ogród mam, jak widzicie, bardzo taki naturalny. Proszę bardzo, tak wygląda ogród po skoszeniu, tak jak Wam mówiłam, od razu inaczej. No i przepięknie, na te kępy, co mieliśmy, na te góry, padoły, po cichutku, sam, sprawnie. Także to jest zdecydowanie to, co lubię. A teraz jego szybko myjemy, bo jego można fajnie myć. Zaraz Wam to pokażę, zwłaszcza przy takiej długiej trawie. Fajnie, że jak zwykle sobie możecie ustawić czasowo robotę, także on Wam kosi wtedy, kiedy chcecie i mało tego, on też kosi w ciągu nocy.
albo jak jest bardzo ciemno, albo właśnie w ciągu nocy lub gdzieś, gdzie jest bardzo zacienione. I na tym kończę testowanie robota. Dajcie koniecznie znać, czy macie, czy takiego posiadacie, czy się może skusicie na jakiegoś. Wszystkie informacje dotyczące Mini Yuka Seria 2 macie oczywiście pod spodem. Chciałam nagrać to, bo dzisiaj już ma znowu zacząć padać, a już trawa była tak wysoka i po prostu nie mieliśmy możliwości zrobienia tego. W razie mi tutaj globogryzarką jedzie kawałek. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Globogryzarką. Zobacz, ile kamieni. Właśnie to są angielskie ogrody. Kamienie, cegły, wszystko po prostu kiedyś wrzucali do ogrodu i zasypywali. Ale co chcę zrobić? Wiecie, że ja chciałam zawsze granicę. Przypuszczam, że granicę byłoby mi łatwiej zrobić, gdybym jednak to zrobiła takim wycięciem. No ale to sobie zrobię przy końcu, takim wiecie, tym takim do wycinania. Ale tak mi tutaj przeora i ja tutaj, moi drodzy, zarzucę kwiaty tej takiej, jak to się nazywa? Dzikiej łąki, czy coś takiego. A tu proszę, mam nasze kwiatki przed domem. Widzę, że coś mi padają niektóre. O, tu już jakieś zielsko wyrosło, także to zaraz muszę usunąć. Ale spoko, do ogarnięcia. Ładne bratki, to jednak bratki. W zeszłym roku miałam ładne takie różne wiszące. To jeszcze nie wszystko w tym roku, ale już chciałam po prostu mieć coś ładnego, kolorowego. I to muszę usunąć stąd koniecznie. Jak mnie oglądacie, a wiem, że mnie oglądacie, bo jesteście tutaj, to wiecie, że ja właśnie często montuję tutaj na sofie po prostu z komputerem na kolanach, szyja w dół, głowa w dół, garb w dół i się pogłębiam. Także kupiłam sobie taki stolik ogólnie. Tam sobie chciałam zrobić taką stację pracowniczą, biureczko, krzesło, tutaj te lampki zamontować i coś tam po prostu, wiecie, żeby było fajnie. No ale na razie nie robię. Nie wiem, czy będę robiła, bo troszkę nie wiem, czy chcę tutaj też mieć taką stację pracującą, że tak powiem, ale byłoby mi dużo lepiej. Książki bardzo rzadko tam czytam, bo wolę siedzieć koło Czesiula. No to kupiłam sobie taki o tutaj stolik na sofę, wiecie, żeby położyć nad kolana i na tym po prostu, żeby mieć laptopa, żeby tak bardzo głowy nie zginać. Jeśli macie coś takiego, dajcie znać, jak się sprawuje. No mam nadzieję, że będzie ok. To ma takie tutaj nóżki. No spoko wygląda. 8 funtów kosztowało. Co prawda to jest jasne drewno, nie było ciemnego. U nas już wszystko jest w ciemnym. No ale spoko, to wiecie, to ja będę składała i odkładała po prostu pod sofę, także tego nie będzie widać. Ale myślę, że pomysł był fajny. No i jesteśmy teraz w kuchni i tutaj bym Wam chciała pokazać coś, co jest po prostu ostatnio moim odkryciem. Mianowicie zobaczcie, ser burrata Sainsbury's Taste the Difference. Boże, jaki on jest pyszny. Burrata ogólnie jest przepyszna, uwielbiam, ale ten serek tutaj to jest po prostu pyszność. Ostatnio sobie robiłam na kolację właśnie z tymi pomidorkami i małymi koktajlowymi. Powiem Wam, że po prostu coś rewelacyjnego. Jeżeli lubicie burratę, a burratę dosyć często jest dosyć trudno dostać, także poszukacie Sainsbury's właśnie w tym opakowaniu. To jest właśnie Taste the Difference. Nie wiem, czy to długo jest, czy dopiero co weszło do oferty, bo nie widziałam tego. Kiedyś Sainsbury's bardzo rzadko robił inną burratę w innym opakowaniu. No, ostatnio właśnie ta jest, także mam nadzieję, że teraz już weszło do stałej oferty, bo uwielbiam i Wam też polecam, jeśli lubicie burratkę. Zobaczmy, jak to działa, moi drodzy. Zobaczymy, czy to ogólnie nie po to się załącza, żeby Wam pokazać, jak to działa, bo to nie jest w ogóle jakieś skomplikowane, ale chciałabym zobaczyć, czy to się u mnie sprawdzi. Czy na przykład, nie wiem, nie mam za wielki chód, że mi to na uda nie wejdzie. Raczej nie powinno być takiego problemu, ale to nigdy nie wiadomo. Ja dzisiaj mam wolne, wziąłam sobie wolne, już dawno miałam zaplanowane, ale cały czas myślałam, że zrezygnuję z tego wolnego, ale jak zobaczyłam tą przepiękną pogodę dzisiaj, to mówię, nie, niechaj będzie. To takie dosyć spore jest. Opa, ale zaraz zacznie padać znowu. Także tak. Spoczko. Aż trochę za duże, za wysokie. Niech to zobaczę. Nie. No mega. O Jezu, jakie mega. Wydawałoby się, że za wysokie może być, ale jest idealne. Tutaj ręce jest na czym oprzeć. Gdyby było mniejsze, to nie byłoby takie fajne, ale że jest dosyć takie tutaj szerokie, to spoko, bo mogę sobie na tym ręce oprzeć i zobaczcie, ja mam szyję prosto, głowę mam praktycznie prosto, tylko no może taki malutki kącik oczy tak naprawdę. A zobaczcie, jak ja przeważnie właśnie montuję, to robię to w ten sposób. No i zobaczcie, głowa centralnie w dół, ale to będzie dla mnie zmiana. Jest tutaj widać taki mark po tej naklejce. Ale spoko, nie przeszkadza mi to jakoś. To bardziej chyba z boku widać niż tako. No nie, no super, no super. Nawet na obiady było. Nie, na obiady za wysoko. Ale tak sobie posiedzieć, bo ja często muszę tam się, wiecie, schylać. No to już jest lenistwo level max, można tak powiedzieć. No fajnie, to powiem Wam, że super. Super zakup, 8 funtów. Czyli jeśli macie taki problem jak ja, że montujecie coś tam na sofie lub robicie na sofie na komputerze,
no to polecam, zdecydowanie polecam. Ja zaraz się właśnie będę brała za montaż vloga, także wypróbuję po raz pierwszy. A, ostatnio w rynku właśnie Wam mówiłam o Summer Fridays, ten, który wykończyłam, kakaowy, i mówiłam Wam, że mam inny. I to jest właśnie ten inny. I to jest, moi drodzy, zapach, to powiedzieć, czy smak, no zapach, powiedzmy, że zapach Sweet Mint. I on jest zupełnie bezbarwny. Ma identyczny tutaj, jak widzicie, aplikator, no identyczny, wszystko jest identyczne, ale właśnie jest bezbarwny. Jeżeli bym miała wybierać, czy ten, czy właśnie tamten kakaowy, no to zdecydowanie ten. I już powiem Wam, że w moim rynku będę robiła właśnie takie, tak jak ostatnio zrobiłam, nawet Wam się spodobało, także fajnie. Już mam kilka rzeczy i w tym mam już 2 produkty do ust. Także lecę jak burza, zwłaszcza przez produkty do ust. Jeszcze chciałabym więcej zużywać szminek kolorowych, zdecydowanie Wam powiem. Ale szminki to tak nie zawsze w pracy mam później jak reaplikować, niestety, no bo wiecie, błyszczyk to tak, nawet bez lusterka polecę, no a szminka to jednak muszę mieć lusterko. Tak się rozglądam, co bym tutaj mogła zrobić. I ostatnio kupiliśmy, już Wam właśnie też pokażę, w B&Q ostatnio kupiliśmy takie worki właśnie Easy Storage i wszyscy znamy ideę tych worków. Ładujecie do nich do linii, wysysacie powietrze odkurzaczem i to Wam wszystko właśnie tak ładnie to zmniejsza objętość, bo całe oczywiście powietrze jest wyssane. I z tymi workami to jest tak naprawdę, jedne kupicie i nie wiecie do końca, czy będą dobre, czy nie. My kiedyś jakieś tam kupiliśmy, były fajne, później były po prostu jakieś, że cały czas puszczały powietrze, było to bez sensu, myślałam, że za dużo ładuję, wyciągałam te rzeczy, dawałam mniej, co tak naprawdę już było pół worka, także to było zupełnie bez sensu, dalej nie trzymało, po jakimś czasie schodziło, a te, powiem Wam, że jak na razie Easy Storage Insta Space to się nazywa. Powiem Wam, że po prostu rewelacja. Kupiłam 2 opakowania. Tu jest 5 różnych. Mamy dwie medium, 2 large i jedna duża extra large. I są naprawdę rewelacyjne. Mogę polecić. Każda jedna jak na razie, już dosyć dawno temu to robiłam, także każda jedna jak na razie super mi się zachowuje i przetrzymuje te rzeczy. Także ja myślę, że, uwaga, pójdę do sypialni, nie wiem, czy Was tam będę brała do tej sypialni, wypieprzę wszystkie swoje rzeczy z szafy, troszeczkę nawet się boję o tym mówić, bo ja wiem, jak to się skończy. Ale będę bezwzględna, bo mi często jest ciężko wyrzucić ciuchy, których nie noszę, które są w dobrym stanie i za które zapłaciłam, ale ich nie noszę. I wystawiam na Vinted. Wystawiam bardzo rzadko i czekam. Jak się nie sprzedadzą, to czekam znowu. Nie wiem, na co czekam, po prostu muszę spakować te rzeczy i wynieść do charity shop. Takie oczywiście, które są już, wiecie, jakieś tam niemodne, no w sumie takich za bardzo nie mam, ale takie, które nawet ja bym nie założyła, no to nie, ja po prostu zatrzymuję takie rzeczy, w które się albo nie mogę wcisnąć, albo są za duże. Czyli takie rzeczy zachowuję i myślę, że właśnie tak zrobię, bo moja sypialnia, moja komoda na górze po prostu pęka w szwach. Tak samo szafy tutaj na dole. Nawet jak moja mama była, to powiedziała: Boże, ile Ty masz rzeczy. Ja mam przeogromnie duże rzeczy. Miałam nawet mamie wysłać, bo zauważyłam, że rzeczy na przykład w Polsce na Vinted się sprzedają dużo lepiej, takie jakie mam. Ja mam przeważnie H&M i jakieś tam pierdoły. W Polsce cokolwiek, że się ze mną wystawiły, wszystko od razu poszło praktycznie w ten sam dzień. A tutaj chyba jest za duża konkurencja. Tak mi się wydaje, albo nie mam pojęcia, o co chodzi. Wiecie, że jest za mała wartość, że są ładne, to po prostu za mała wartość, żeby sprzedawać, żeby to miejsce zajmowało. Po co to ma siedzieć w tym domu? No po co to w tym domu ma być? To nie ma zupełnie sensu. Także myślę, że pójdę, pokażę Wam, jak te moje szafki wyglądają przed i później Wam pokażę, jak wyglądają po. Co na Vinted, myślę, że jeszcze mi jakieś może pieniążki przyniesie, no bo to wszystko się rozkłada u mnie niestety o pieniądze, ale Wy już mnie znacie, że ja, jeżeli mam gdzieś jakieś oszczędności albo coś, to zawsze się będę starała te oszczędności jakoś w jakiś sposób zdobyć albo zachować. No a co, tak jak mówię, jest do charity shop, to pójdzie do charity shop. Takie inne, takie byle jakie już dawno się wyzbyłam. Czyli nie mam tam nic takiego, co jest do wyrzucenia, co jest niemodne, co jest brzydkie, co jest rozciągnięte. Nie mam takich rzeczy, bo już ze sobą mam taką umowę już od dawien dawna. Chyba w zeszłym roku taką umowę mam. Wszystkie takie piżamki, co miałam gdzieś tam porozciągane, no nie sprawia mi przyjemności w nich spanie. To po prostu je spakowałam i wyrzuciłam. Jest tutaj też taki recycling, także do tego dałam i przynajmniej wiecie, miejsca mam dużo, nie wyrzuciłam do normalnych śmieci, poszło do recycling, także dlaczego nie? No tak zrobiłam i myślę, że wszyscy tak powinniśmy robić. Wszyscy tak powinniśmy robić. A ja to już szczególnie, ja to bym potrzebowała naprawdę pomocy jakiegoś tutaj specjalisty, która by przyszła i mi powiedziała, żeby mi zrobiła sprzątanie Marie Kondo albo norweskie sprzątanie. Norweska śmierć to się nazywa, czy coś takiego. Wiecie, na czym to polega? Jeżeli ktoś z Was właśnie chce wysprzątać swój dom, to na pewno też oglądacie takie rzeczy i się zastanawiacie, jak to zrobić, żeby jednak odgracić się. Jest coś takiego, teraz już nie będę... Jak to się nazywa, kurde? W każdym bądź razie jest to coś takiego, że sprzątacie dom w ten sposób, że jakbyście mieli umrzeć,
To osoby, które przychodzą po Was ten dom posprzątać, nie mają za dużo rzeczy, nie mają zbędnych rzeczy i nie muszą się zastanawiać, co z tym zrobić. Jaki to ma sens? Jaki to ma wielki, wielki sens? Co trzeba być ze sobą bardzo, bardzo, jak to nazwać, harsh, czyli bardzo takim brutalnym, że tak powiem. I naprawdę trzeba mieć takie mocne postanowienie w głowie, że kończę, wyzbywam się, porządkuję swoje życie tak naprawdę, bo to wszystko, co ja mam w sypialni, tak wszystko to mam gdzieś w głowie. Wiecie, o co chodzi? Jakieś koszulki, które, nie wiem, kupiłam 3 lata temu, a nigdy nie ma okazji, bo zawsze mówię, że mam za wystający brzuch. To po co kupujesz te koszulki? Albo czemu się przejmujesz swoim brzuchem? Albo zrób coś z tym brzuchem, żeby można było te koszulki założyć. No powiem Wam, takie małe dramaty u mnie w głowie cały czas są. Naprawdę, ja jestem jakaś niezrównoważona chyba psychicznie. Wiecie, co ostatnio zrobiłam z Radosławem? Ostatnio byliśmy z Radkiem, a nie mogę Wam powiedzieć, bo u niego jeszcze nie ma tego filmu. Ten będzie przed tym, a nie chciałabym, to było u niego, także nie chciałabym tutaj tego psuć, ale koniecznie musicie obejrzeć film u Radka Habiba Pełna Micha. Koniecznie musicie obejrzeć ten film. To kto mnie zna? No, kto mnie zna, to wie, że to jest dla mnie normalne zachowanie, ale zastanawiam się właśnie, jak to zostanie odebrane u Radka na kanale. Oczywiście tam nie wszystko będę mogła puścić. Ja powiedziałam, że ja ten film zredaguję, bo nie wszystko będę chciała puszczać z tego filmu, co tam było, ale no ja jestem jaka jestem. Ja nikogo nie udaję i tutaj nie ma co ukrywać, że na filmach zawsze jestem taka, jaka jestem. I to też właśnie, nie wiem dlaczego teraz znowu skoczyłam z kwiatka na kwiatek. I to też właśnie do mnie bardzo często, jak mnie gdzieś poznajecie, no bo bardzo często dużo z Was gdzieś tam nas zaczepia, czy Radka już też często zaczepiają, czy mnie, czy właśnie bardzo często razem, to każdy właśnie mówi, Wy faktycznie, jacy jesteście na filmach, tacy jesteście naprawdę na żywo. No i tacy jesteśmy, no bo nie ma co udawać. Wyobrażacie sobie cały czas później się trzymać na wodzy i udawać, że jesteśmy kimś, kim nie jesteśmy? Nie. Nie ma co udawać. Także dobra, piję tą kawkę. Posiedzę sobie chwileczkę, bo tutaj Wam trochę nagrywałam w ogrodzie. Później pojechaliśmy właśnie na zakupy, kupiłam ten stolik, zrobiłam chyba już z 3 prania, także troszeczkę sobie odpocznę i zobaczymy, co tam dalej robić. A dzisiaj, tak jak mówiłam, wykorzystuję swoje wolne na maksa, chociaż już słońce zaszło, słońca już nie ma, ale nie szkodzi. Słońce jest tutaj. Słońce jest naprawdę tutaj i to jest najważniejsze. Nie wiem, czy oglądacie, czy znacie, ale tutaj widzicie Cleaning Lady, tylko ściszę. Cleaning Lady w lewym górnym rogu na Netflixie. Powiem Wam, że wciągnęłam się. Radek mówi, że jest to taki niski budżet filmu, taki lame ten film jest, czyli taki, wiecie, mi się podoba, naprawdę mi się spodobał, także oglądam sobie, mało tego zaczęłam wyszukiwać o obsadzie jakichś tam informacji i okazało się, że główny aktor zmarł na raka wyrostka robaczkowego. Czujecie? Nigdy nie słyszałam czegoś takiego. W młodym wieku, 43 lata zmarł, także w szoku jestem. Tak naprawdę dopiero co właśnie zaczął robić karierę, bo dopiero co przez 10 lat grał w filmach, a to niestety taka tragedia. No, bardzo straszne, ale jeżeli macie chęć obejrzeć Cleaning Lady, coś takiego, wiecie, no takie trochę mafii, gangów, takie pierdoły, ale bardzo delikatne, aczkolwiek, ale bardziej to jest taki wątek matki, która tak naprawdę walczy o to, żeby swoje dziecko uratować, no i przez przypadek zaplątana jest we współpracę, że tak powiem, z mafią. Naprawdę można obejrzeć. Co prawda ja dopiero jestem na drugiej serii, oglądam to już od tygodnia, dopiero jestem na drugim sezonie, przepraszam, nie na serii, ale jak na razie naprawdę spoczko. Robię sobie tutaj łososia, zaraz jego włożę do airfryera. Posoliłam, popieprzyłam, pokropiłam sokiem z cytryny i zamiast do piekarnika, do wielkiego piekarnika, wstawiam to do airfryera. Ostatnio właśnie zaczęłam używać airfryer częściej niż piekarnika, jeśli trzeba. I to piekę przez jakieś 10 minut tam, a w międzyczasie sobie zrobię takie ala leczo. To jest taka mini porcja, bo to jest tylko dla mnie, także ja to robię sobie normalnie na kuchence i to tylko na dzisiaj, bo mam z resztek, mam resztki warzyw, także nie odpalam Thermomixa, ale przepis jest zaczerpnięty z Thermomixa, także takie mini leczo tutaj mamy. Tutaj mam pod spodem oliwę z oliwek, dodałam cukinii, dodałam oberżyny i to tutaj teraz podsmażam przez jakieś 2 minutki, niech mi się tutaj troszeczkę tylko to podsmaży. Dodam pomidorów z puszki, też mi się została końcówka, posolę, popieprzę i to będzie takie moje leczo. No zdecydowanie łatwiejsze byłoby to w Thermomixie, bo się nie trzeba tutaj niczym przejmować, że coś się, wiecie, przypiecze, przypali, no ale mówię, to jest mini porcja taka, no tej oberżyny mi się jeszcze trochę zostało, ale sobie jutro coś z niej wymyślę.
Także no, dymi się, trzeba stać, trzeba mieszać. A, jest 0% na Thermomixa, także zapraszam serdecznie. Nie, to nie było planowane. Doleję chyba tutaj trochę wody. No i właśnie dlatego nie lubię normalnie gotować, bo nie chcę dawać tłuszczu. No widzicie. Dobra, warzywa już mi zmiękły. No nie widzicie. Nie sprawdzicie. Ale już mi troszeczkę zmiękły. O, jak tu paruje. Już mi troszeczkę zmiękły, dodałam właśnie soli, pieprzu, czosnku w proszku i jak to ja, jeszcze dojedzie tutaj pieprz cayenne, bo ja uwielbiam ostre jedzenie, także coś takiego będzie, to mi się trochę podgotuje, a wczoraj sobie na obiad robiłam kaszę jęczmienną, praktycznie robię taki obiad jak wczoraj, w sumie, tylko że na świeżo, a wczoraj robiłam sobie kaszę jęczmienną i mam ją tutaj jest pół porcji, także 50 gramów i ją tutaj wrzucę obok tego łososia, już na kuchence jest i taki obiad, no ile to mi na razie zajęło, no nie wiem, 3 minuty to robię, 4 minuty. Sok z cytrynki już jest. No i chwilę później i mamy danie. Co zaglądasz? Chciałbyś coś? Tam skóra dla Ciebie będzie i kawałek rybki, no. Danie gotowe. Przepyszne to jest. Już to robiłam kilka razy. Naprawdę. I to zajęło mi wszystko łącznie z rybą. Ryba tutaj zajęła najdłużej jakieś 15 minut, bo warzywa naprawdę dosyć szybko miękną. Ja lubię takie troszeczkę al dente, a wiecie, pomidory nabierają temperatury i one jeszcze bardziej rozgrzewają tam w garnku lub Thermomixie, także ekspresowe danie poleca się. Smacznego. Wiecie co, ja jednak dzisiaj tego sprzątania nie będę robiła, ja się biorę za montowanie tego vloga. Kolejne vlogi to na pewno będzie jakiś tam powrót do przeszłości, bo już miałam dosyć dużo zmontowanego, a że dzisiaj była taka piękna pogoda, to chciałam dzisiaj wreszcie odpalić tą kosiarkę i chciałam wreszcie zrobić ten ogród. I teraz stoję tutaj, patrzę przez okno, Jezu, jak to pięknie wygląda. Jestem zadowolona, że to zrobiłam. Miałam więcej dzisiaj nie nagrywać, tylko wymieszać to z tymi starymi filmami, ale jakiś mam dzisiaj taki fajny vibe, mam dzisiaj taki dobry humor, że jeszcze Wam trochę właśnie pokazałam nowości, serki, nie serki, torby, kosmetyki, pierdoły. No a później wrócimy troszeczkę do przeszłości. A warto obejrzeć tamte vlogi, bo nie wiem, czy wiecie, miałam wypadek samochodowy. Czesiula był chory, no ale o tym wszystkim Wam opowiem w kolejnych vlogach, które, tak jak mówią, będą troszeczkę sprzed kilku dni. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Aha, no jakbyście się martwili, no to jak widać już jestem na nogach po wypadku samochodowym, już jest ok. Także dziękuję Wam za dzisiaj, pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli macie chęci więcej poczytać o Mamotion, oczywiście zapraszam Was do opisu pod spodem filmu, bo tam macie więcej informacji. I dziękuję Wam za ten dzisiejszy dzień. Ja dalej będę nagrywała, bo ostatnio mam właśnie taki, coś mi się, dzisiaj mi się zachciało, ale może dlatego, że właśnie jest słońce, ale dzisiaj się czuję taka... Chce mi się nagrywać, będę nagrywać. Ogólnie fajne firmy się do mnie zaczynają odzywać. Nie wiem dlaczego, nie wiem czym jest to spowodowane, bo ja nagrywam, jak widzicie, coraz mniej, coraz rzadziej daję filmy, ale jakoś mnie to motywuje, że ludzie cały czas chcą ze mną współpracować i cały czas mi tutaj jakieś rzeczy oferują, także to jest mega inspirujące dla mnie, to jest mega motywujące dla mnie, a wiecie, a Wasza obecność tutaj jest jeszcze bardziej motywująca, także pozdrawiam Was serdecznie, tak jak mówię, zostawcie po sobie jakiś ślad i co? I do zobaczenia! Uwielbiam ten ogród, montuję dla Was film, już jest jak widać noc, Boże, uwielbiam. Mega tutaj jest. Mega tutaj mamy. Dosyć dużo mi tych takich światełek przestało niestety działać. Jak widzicie, tam raz ledwo się żarzą, tam te mrugają. Tutaj ulunki, buryska, wszystkie się palą. Tutaj te dwie się nie palą. Nie wiem czemu. Mówię, nie wiem czemu. Jezu, jak mi rododendron rozkwitł dzisiaj. Jak Wam pokazywałam, był tylko jeden kwiatek, patrzcie. Dobra, teraz to już naprawdę. Do następnego vloga.